tym odcinku zabieramy Was na północ i wschód Bali, czyli do wciąż dzikich i tajemniczych zakątków wyspy. Udowodnimy Wam, że te jeszcze wciąż niepopularne części Bali oferują miejsca, na widok których można oniemieć z wrażenia. Na naszej trasie Sekumpul, czyli najbardziej spektakularny z balijskich wodospadów, solidna dawka adrenaliny, odkrywanie podwodnego świata, zjawiskowe panoramy, niekonwencjonalne atrakcje, zachwycające zachody słońca, przepyszne jedzonko i zgłębianie balijskiej kultury. Gotowi na wyprawę życia? No to ruszamy! 25 km od Munduk po szalenie krętych drogach tego rejonu znajduje się wioska Sambangan, zwana inaczej Secret Garden Village, gdzie czeka na nas masa wodnych atrakcji w niesamowitych okolicznościach przyrody. Będzie fajnie. Ruszamy. Temperatura zmieniła się chyba o 20 stopni, bo w momencie miałam sukienkę, bluzę i bluzę na bluzę. Przed rozpoczęciem wyprawy musimy wybrać jedną z dostępnych opcji trekkingowych i zakupić bilet. Do wyboru mamy krótki trekking z przewodnikiem, atrakcjami wodnymi i butelką wody, średni z dodatkową wizytą na Blue Lagoon i świeżym kokosem oraz długi, który dodaje 3 mniejsze wodospady oraz obiad. Z uwagi na czas trwania decydujemy się na pierwszą opcję. I zaczynamy od 12-metrowego wodospadu Kroja, który jest rajem dla poszukiwaczy mocnych wrażeń i dobrej zabawy. Na bank to robimy nieważne, czy woda jest lodowata. Mazdu! Co ciekawe, ten wodospad ma naturalnie wyrzeźbioną zjeżdżalnię, po której po prostu trzeba zjechać. Tego doświadczenia nie da się porównać do żadnego innego. Zresztą co mam będę opowiadać? Zabieram kamerę ze sobą i zjedziecie razem ze mną. Po szalonym zjeździe w dół wodospadu polecam poskakać z 5-metrowej platformy znajdującej się tuż naprzeciw wodospadu. Koło motywujących tekstów typu Never try, never know czy Test your adrenaline nie da się przejść obojętnie i po prostu trzeba skoczyć. No to jak? A oto wodospad Kembar, gdzie mamy gratkę dla odważniejszych i skok z 10-metrowej platformy. Pytanie jest, czy Alicja powinna skoczyć? Nie powinna. Powinna, bo nie będziesz trenować. Skoczy. Będzie bolało, ale skoczy. If happy ever after did exist, I would still be holding you like this. Teraz chwila relaksu i pływanko w lagunie pod kolejnym wodospadem o nazwie Pucuk i ruszamy dalej w drogę. Czyli na najwyższy z wodospadów Aling Aling oddalono około 10 minut drogi od pozostałych 3. Tutaj już nie możemy się kąpać, ponieważ uderzenie spadającej wody jest zbyt silne oraz Balijczycy uważają wodę tego wodospadu za świętą. Dlatego schodzimy tylko na platformę, żeby cyknąć kilka fajnych fotek, nacieszyć oko widokiem i wracamy z powrotem. 10 minutes later. W międzyczasie zajechaliśmy jeszcze do lokalnej restauracji i wierzcie lub nie, to wszystko kosztowało nas 60 000 rupii, a ten makaron rozwalił system. So good! Teraz z uwagi na tęsknotę za morzem wybieramy się na plażę Lovina, która ponoć jest idealną definicją spokoju, gdzie można cieszyć się atmosferą prawdziwego, w 100% lokalnego Bali. Sprawdźmy to! Jak widzicie, plaże na północy słyną z czarnej barwy, która jest efektem działania wulkanicznego. Morze jest tu bardzo ciche, super bezpieczne i dodatkowo woda jest tutaj po tej stronie, czyli na północy wyspy, jak zupa. Oj tak, podejrzewam, że ponad 30 stopni jak nic. Łukasz zainteresował się na plaży, co ludzie obok jedzą, tam pan. I pan postanowił nam dać, dostaliśmy takie ala fistaszki, nie wiedziałam, że to rośnie na takiej gałęzi. I smakuje jak takie bardzo młode fistaszki, całkiem niezłe. No i oczywiście zachodzik. Cudo. Idziemy na skuter, bo ciemność nas zastanie, a mamy daleką i krętą drogę i bez świateł oczywiście. Także zostańcie z nami.
1 hour later. To jest dowód na to, że Alicja czasem się przytula. Nieprawda. Ale tylko jak jest jej zimno. I tak, tylko jak jest jej zimno. Na rozgrzewkę pokażę Wam naszą obecną miejscówkę. Tym razem zatrzymujemy się w hotelu The Garuda Villa and Restaurant, zlokalizowanym wysoko w górach na wysokości około 1400 metrów nad poziomem morza, tuż naprzeciwko bliźniaczych jezior Twin Lakes. Zabukowane na bookingu za 46 euro na 3 dni. W tej cenie dostajemy najlepszy jak dotąd standard mieszkaniowy, piękne i klimatyczne ogrody dookoła, basen prosto pod nosem, restauracja z pysznym jedzeniem na terenie kompleksu, możliwość wypożyczenia skuterów i naprawdę super standard naszego pokoju. Tam piękny widok na jezioro, tam z tyłu nas widać ocean, cudo. The next day. Czas na Bengara, jedziemy na Second Pool Waterfall, czyli najbardziej spektakularny wodospad tutaj na wyspie, 80-metrowy kolos. Będzie ekstra. Dzisiaj nauczona dniem wczorajszym, jak super zmarzłam, mam na sobie ubranie na cebulkę, spodenki, dresy, bluza, koszulka, także nie powinnam zmarzać podczas trasy. Siadamy na nasz skuter i widzimy się przed wejściem. Second Pool to prawdopodobnie najpiękniejszy wodospad na Bali, a właściwie to 7 wodospadów, bo aż z tylu kaskad wodnych składa się ten majestatyczny wodospad, położony w północnej części wyspy pośród bogatej roślinności tamtejszej dżungli. Zobaczmy to cacko na żywo. Dojechaliśmy tutaj na ten parking Central Park Second Pool Waterfall Start Point, oznaczony na Google'ach. Idziemy teraz właśnie zapłacić. Jeżeli chodzi o bileciki, to od 2021 roku mamy 3 opcje do wyboru. Opcja pierwsza umożliwia oglądanie wodospadów tylko z punktu widokowego. Wersja średnia obejmuje też przewodnika oraz wizytę na Second Pool i Hidden Waterfall. Natomiast długi trek dodatkowo zabiera nas na wodospad Fiji. Wybraliśmy opcję Medium Trekking za 125 000 za osobę, która nasza pani guide. Dojście do podstawy wodospadu powinno zająć nam około 30 minut, więc drogę. Mniej więcej w 1/3 szlaku docieramy na niesamowity punkt widokowy, z którego możemy podziwiać Second Pool w całej jego okazałości. Obowiązkowy przystanek na kilka malowniczych fotek. Ale przepiękny. To jest najpiękniejszy wodospad ever. Zdecydowanie polecam zaczynać od tego wejścia, bo tutaj mamy ten piękny widok na wodospad, który był chyba najlepszy, jaki widziałam w życiu. Jest naprawdę przesztośny. Kolejny fragment trasy to dziesiątki, jak nie setki schodów przez dżunglę. Także pozdrawiam moje kolana. Trzymamy za nie kciuki. Ostatnie schody, platforma ze wspaniałym widokiem i nasza trasa w końcu się wypłaszcza. Teraz pozostaje nam przejście przez dość mokry teren. Całkiem przyjemny. 3, 2, 1. I na początek dostojny Hidden Waterfall. Zobaczcie, jak pięknie. Ostatnie kilkaset metrów i jesteśmy. Wygląda spektakularnie. Woda spada z wysokości z taką mocą, że wszędzie w powietrzu unosi się warstwa mgły, spowijająca dosłownie cały obszar wodospadów. Ta w połączeniu z wznoszącymi się ku niebu drzewami, przebijającymi promieniami słońca i dzikością wodospadu wygląda niczym scena z Awatara. Tyle, że choć ciężko w to uwierzyć, to się dzieje naprawdę. Całkowicie przemoczeni wpatrujemy się w ten magiczny krajobraz. To jeden z tych momentów, których się nie zapomina. Zweryfikowaliśmy też info u pani i pani twierdzi, że ten ma 100 metrów, a ten ma 80 metrów. Dobra, włożone tego śliskiego kamulca, czas na fotkę. Teraz najgorsze. Musimy wrócić. 20 minutes later. Dotarliśmy. Jesteśmy mocarni, bez żadnego przystanku. Droga jest intensywna, bym powiedziała. Same schody cały czas, mega stromo. Chyba zajechaliśmy naszą panią guide. Nie wiem, czy nie idzie złożyć resignation, bo trochę nam odpadała na trasie. Nie jest jakoś tragicznie. Ile szliśmy? 20 minut do góry? Nie wiem, no myślę, że tak. Z 20 minut ciągiem do góry. Cały czas stromo, ale było warto.
wyjściu z restauracji sparliśmy jeszcze lokalsów i kupiliśmy truskaweczki, jakiś owoc, ale pani nie mówiła po angielsku, więc nie wiemy co to jest i to nie jest mango ani durian. I jeszcze jakieś spicy, takie crispy snaczki. Za wszystko zapłaciliśmy 20 000, czyli jakieś $1,5. 1 hour later. Ja słyszałam, że to jest albo jakieś mango, albo jakaś brzoskwinia, podobne coś. Słone? To chyba nie jest owoc. No to ziemniaki. Chyba ziemniaki, no? Ale nie będzie. Spoko. Teraz pozwólcie, że cofniemy się lekko w czasie i na jeden dzień zabierzemy Was na wschód Bali. A tam m.in. niezapomniane nurkowanie, jeden z lepszych punktów widokowych na Bali i wycieczka kulturowa do pałaców wodnych Tirta Ganga. I udajemy się na północ do miejscowości Tulamben, gdzie będę nurkować na Liberty Wreck. Śniadanko, skuter, ruszamy. Przy brzegu w miejscowości Tulamben znajduje się wrak statku, który zatonął podczas II wojny światowej. Teraz jest on domem dla tysięcy kolorowych ryb, tworząc jedną z najbardziej malowniczych raf koralowych na Bali. Jedziemy do Concept Divers i zapraszam Was do podwodnego świata. To obowiązkowa pozycja dla każdego nurka udającego się na Bali. Jest ogromny i mierzy aż 120 metrów i wręcz tętni życiem. Coś pięknego. Opowiem Wam jeszcze historię tego wraku, bo jest serio ciekawa. Otóż w czerwcu 1942 statek został trafiony 2 torpedami, nabrał wody i utknął na plaży w Tulamben. Ponad 20 lat później, w 1963, kiedy trzęsienie ziemi wywołało erupcję wulkanu Ayung, wrak ześliznął się do oceanu i spoczął zaledwie 40 metrów od plaży, tworząc tym samym jeden z najlepszych spotów nurkowych na Bali. One hour later. Alicja właśnie wróciła z dive'u. I najpierw idziemy przejść taką sawanę na północy Bali. Dobra, jedziemy. Na trasie postanowiliśmy zrobić mały detour i przyjechaliśmy zobaczyć miejscowość Amed. Serka coś nagrywa. Amed to urocza i spokojna miejscowość położona na północno-wschodnim wybrzeżu Bali. Słynie ona ze swoich czarnych plaż, z których rozciąga się piękny widok na ocean i okoliczne góry. Taka patelnia, że las spłonę, a coś czuję, że ramiona nad skuterami dzisiaj się sfajczą, bo grzeje naprawdę mocno. Jesteśmy teraz w takiej super tajskiej restauracji i zamówić sobie mango sticky rice, curry i iced tea. Czekamy. A prezencja jedzenia jest naprawdę sztosik. Teraz przenosimy się na Lahangan Suite Viewpoint, czyli miejsce, gdzie można podziwiać niezwykłą panoramę Bali oraz majestatyczną górę Ayung. Dojechaliśmy na parking do Lahangan Suite. Czuję się, jakbyśmy na Mount Everest wjechali, bo było tak stromo. Mamy jeszcze do przejścia około kilometra, ale zaczęło się takie dirt road, więc zapłaciliśmy 10K i zostawiliśmy naszego ścigacza na parkingu. Podążając za mapą dojedziecie do miejsca, w którym należy zjechać z głównej drogi i skierować się w górę polną drogą. To jest punkt, w którym prawdopodobnie powinniście zostawić skuter. Ścieżka jest stroma i śliska, przejście odcinka pieszo to jedyne 10-15 minut, więc chyba nie warto ryzykować. Bardzo dobrze, że zostawiliśmy furę, bo droga jest tutaj dla profesjonalistów, czyli Balijczyków. My się przejdziemy. Alicja Jones. Taka Barbie. Taki tam zakręt. Nie jedźcie tu skuterem. O nie, nie. 10 minutes later. Za 30 000 rupii czekają na Ciebie 4 platformy do robienia zdjęć. Jednak najbardziej znaną z nich jest drewniany podest na drzewie. To dzięki zdjęciom z tego miejsca Lahangan Suite stało się turystycznie popularne.
Teraz czekamy w kolejce na najbardziej instagramable spot tego miejsca, ale są chmury, więc tam to było w sumie lepsze. Ale jak tu już jesteśmy, to strzelimy fotkę, właśnie pani teraz sobie cyka. Oczywiście na moje foto zaszło słońce. Łukasz już się boi, jak zobaczy te zdjęcia, je trzeszczymy z boja. A, jedna rzecz. Przygotujcie się na bardzo mocny wiatr. A na wyjściu zahaczymy jeszcze o huśtaweczkę. Tylko 20K, więc jedziemy z tym. Minutes later. Teraz pokażemy wam, jak wyglądała droga tutaj na ten spocik, bo chyba lepiej będzie widać jadąc z góry w dół, bo było mega stromo. Lecimy. Jako że mieszkamy tylko 10 metrów od Tirtaganga, to grzechem byłoby nie pójść. Tirtaganga to kompleks pałacowy z pięknymi ogrodami, fontannami i basenami ze świętą wodą. To tutaj można poczuć, jakbyś przeniósł się w czasie do dawnego Bali. Zobaczcie sami. Wstępniak droższy niż na internetach, chyba podrożało 50 000 za osobę, więc zapłaciliśmy 100. Te wielkie ryby to złote karpie koi sprowadzone z Japonii. Ich rozmiary mogą sięgać nawet blisko metra długości. Co ciekawe, koszt takiego karpia może sięgnąć nawet $20 000. The next day. Postanowiłam jeszcze nie żegnać się ze skuterem, więc przedłużyłam sobie do 12 i jeszcze skoczymy zobaczyć ostatni na deserek, ostatni waterfall Git Git. I o 12:30 ruszamy w stronę Denpasaru. – 16 km na północ od naszej willi znajduje się Git Git Waterfall. Oferuje on wspaniałe widoki oraz szybkie 10-minutowe zejście. Idealne na ostatni chillowy dzień na wyspie. 20 000 za osobę. Nie dość, że nie musimy iść po schodach, to jeszcze był stragan, gdzie kupiliśmy ostatnie magnesy i kupiliśmy sobie z Łukaszem 3 dni temu takie same bransoletki, oczywiście nie wiem czy to jakiś znak z niebios czy coś, ale zgubił. 6 magnesików i bransoleteczka za 110 000. Not too bad. I oto Git Git Waterfall, 35-metrowy wodospad zewsząd otoczony dżunglą i tarasami ryżowymi. To istny raj dla miłośników natury i świetny pomysł na szybką i niemęczącą wycieczkę. Dzisiaj ostatni dzień na Bali, ja jestem siostra Sebiksa, Cecyjka w Odisiu. One hour later. Słuchamy właśnie najlepszego beatu ever. Ziva Magnolia i utwór przede wszystkim Paris in Taku jest takim sztosem, że ja przesłuchałam w pętli już co najmniej z 20 razy, a będzie tego jeszcze więcej. I słuchajcie, cały ten mandżur z tego pokoju musi zmieścić się do tego plecaka. Na tą chwilę wydaje mi się to niemożliwe, bo wszystko jest mokre, zgniłe i zwiększyło swoją objętość. Ale rozstawiam timelapsika i zobaczymy, czy mi się uda. Three hours later. Jesteśmy tylko z tym mandżurem, a resztę zostawiliśmy na lotnisku w lokerze. 70 000 za jednego baga, zostawiliśmy 2 i jesteśmy sobie nad oceanem. Mówiłam, że chyba będzie zachód, no oczywiście nie było, ale jasne jak to jest impreza. Siedzimy dalej.
3 hours later. Niestety wracamy do Singapuru już. No, o ładnie, no, rzeczywiście na pewno. My jesteśmy już na Changi Airport. Lotnisko Changi w Singapurze zostało w 2023 roku uznane za najlepsze lotnisko na świecie i to po raz 12. Słynny Jewel znany jest ze zjawiskowego wodospadu Vortex Rain, a samo lotnisko oferuje szeroki wachlarz atrakcji. Od kin IMAX poprzez ogród motyli i basen, aż po możliwość ładowania telefonu podczas treningu. Póki co podładowała 1%. Ogólnie to lotnisko jest takie ogromne, że kosmos. Jesteśmy tu chwilę, przeszliśmy immigration, zmieniliśmy terminal i już mamy zrobione 6 km. To są 4 terminale, z czego na każdym są inne atrakcje. Dostępna jest też aplikacja tego lotniska iChangi. W skrócie mamy tam info o wszystkich atrakcjach, dane naszego lotu, lokalizator restauracji, interaktywną mapkę, możliwość wyznaczania trasy i masę innych funkcji. Bardzo przydatna opcja. To jedziemy na terminal 3, obczajcie atrakcję. Z zewnątrz prezentuje się naprawdę nieźle. Zobaczmy. No to teraz na Dune do kina. Jeżeli podobał Ci się filmik, to będę wdzięczna za łapkę w górę, komentarz lub ewentualnego subika. Dzięki za wsparcie.